z tej strony Mikołaj Lech. Wiele osób, które się do mnie odzywa, mówi, że chciałoby chronić zarówno nazwę, jak i logo swojej firmy. Pytają więc, czy mogą to zrobić w ramach tak zwanego jednego zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Czyli de facto chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiadomo, że koszt rejestracji dwóch znaków towarowych jest wyższy niż jednego. Aby uzyskać prawną ochronę marki, musisz zarejestrować swój znak towarowy w odpowiednim urzędzie patentowym. Dokonując takiego zgłoszenia, musisz dodatkowo wybrać jedną z odmian znaków. A takich odmian jest tak naprawdę całkiem sporo. W jednym z artykułów na moim blogu wskazywałem, że znakiem towarowym może być forma przestrzenna, dźwięk, czy w wyjątkowych sytuacjach nawet czysty kolor. Jest nawet przypadek, kiedy udało się zastrzec zapach świeżo ściętej trawy do oznaczenia piłek tenisowych. Są to jednak tak zwane znaki niekonwencjonalne, no i w przytłaczającej większości przedsiębiorcy mają dylemat pomiędzy ochroną z jednej strony logo jako znaku słowno-graficznego, a z drugiej nazwy jako tego znaku słownego. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy, choć ja twierdzę, że bardziej praktyczna jest tutaj ochrona znaku w wersji słownej. No i teraz wszystko sprowadza się do pytania, czy zgłaszając do ochrony logo zabezpieczysz równocześnie samą nazwę. No i na to pytanie należy odpowiedzieć, to zależy od konkretnego przypadku. Niektóre słowno-graficzne znaki towarowe zabezpieczają faktycznie samą nazwę, ale inne nie. Patrząc na swoją markę, musisz zadać sobie pytanie, czy na płaszczyźnie fonetycznej jej nazwa jest fantazyjna, czy też opisowa. Przy czym od nazwy fantazyjnej nie wymaga się, aby był to neologizm, czyli tak zwane słowo, które wcześniej nie istniało, nie ma go na przykład w słowniku. Za fantazyjną jest uznawana nazwa Apple do oznaczania marki smartfonów, czy też nazwa Biedronka dla sieci marketów. Nazwy opisowe to z kolei takie, które jednoznacznie komunikują klientom, czym się zajmujesz. Takie określenia często występują w markach sklepów internetowych. No bo sam zobacz, jak myślisz, co jest oferowane pod marką erover.pl, ekredyty.net czy eobuwie.pl? Urząd Patentowy odmawia przyznania ochrony na opisowe znaki towarowe, ale mówię o sytuacji, kiedy ktoś zgłasza do ochrony znak słowny. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Taki znak ma szansę na uzyskanie ochrony, jeżeli słowo opisowe zostanie ubrane w fantazyjną szatę graficzną. No i w takim jednak przypadku tak naprawdę ochrona obowiązuje na ten garniturek, a nie na zawarte w logo słowo. Najlepszym tego przykładem jest taki oto skutecznie zarejestrowany znak towarowy Dobra Woda. Oczywiście służy on do oznaczania wody mineralnej. No i z samego faktu rejestracji takiego znaku jego właściciel nie uzyskał monopolu na określenie Dobra Woda. Innym ciekawym przykładem jest znak towarowy Paleciaki do oznaczania włosków widłowych. Nazwy opisowe są dość popularne wśród przedsiębiorców. Konsument od razu dostaje informację, co pod daną marką jest oferowane. Tylko że od strony prawnej takie nazwy są po prostu słabe. Co prawda nikt nie zabroni Ci używania nazwy opisowej, ale w przypadku, jeżeli osiągniesz sukces, konkurencja może wejść na rynek z identyczną nazwą, ale innym logo i Ty nic na to nie poradzisz. Po przeciwległej stronie są znaki fantazyjne, czyli silne od strony prawnej. Poza markami takimi jak Apple czy Biedronka, można w tym miejscu wymienić polski Orlen. Jeżeli na płaszczyźnie słownej marka nie komunikuje jednoznacznie do oznaczenia, czego służy, to rejestrując logo, chronisz równocześnie słowo. Czyli jak widzisz, da się jednak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Przykładem z naszego polskiego podwórka może być znak towarowy Play. Właściciel tego znaku może zakazać posługiwania się konkurencji określeniem Play, nawet jeżeli jego szata graficzna jest zupełnie inna od zarejestrowanego znaku. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś będzie tego określenia używał do oznaczania usług telekomunikacyjnych. Z tego, co już powiedziałem, możesz odnieść wrażenie, że jeżeli znak nie jest opisowy, to lepiej zastrzec logo. Po części to prawda. Musisz jednak pamiętać o tym, że o pewnym problemie ze znakiem słowno-graficznym. Otóż chroni on jedynie tą szatę graficzną, którą zgłosiłeś do Urzędu Patentowego. Jeżeli więc po kilku latach zrobisz rebranding swojej marki, konieczne będzie nowe zgłoszenie. Nowe logo nie będzie bowiem chronić starej szaty graficznej. Co więcej, po kilku latach konkurencja będzie mogła wygasić ochronę Twojego już nieużywanego znaku towarowego. Prawo wymaga od Ciebie używania znaku w sposób rzeczywisty w przeciągu ostatnich 5 lat. Inaczej blokujesz rynek. I takich problemów nie ma w przypadku znaku słownego. Jakiego logo byś nie używał, zawsze na płaszczyźnie fonetycznej będziesz posługiwał się tym swoim znakiem słownym. I koniec końców ja zawsze doradzam moim klientom, aby rejestrowali obie formy znaków. One doskonale się po prostu uzupełniają. Jest to co prawda droższe, bo wymaga dokonania 2 zgłoszeń, ale w przypadku działania nieuczciwej konkurencji mamy bardzo silne narzędzie prawne do obrony swoich praw.
No i to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i odwiedzenia mojego bloga. Do zobaczenia.